Devil Within miała być grą, która zapoczątkuje wielki powrót Shinjiego Mikamiego. Legendarny twórca pierwszych 5 części Resident Evil, Devil May Cry oraz Dino Crisis miał powrócić z grą w gatunku, w jakim czuł się najlepiej – survival horror. Devil Within wyszedł całkiem udanie, choć gra posiadała parę problemów. Przede wszystkim Mikami chciał w jednym tytule zawrzeć większość swoich produkcji, wyszedł z tego trochę chaotyczny tytuł z niezbyt zrozumiałą fabułą, która rzucała bohatera ciągle w inne miejsca, a i sam bohater Sebastian Castellanos był zupełnie nijaki. Jednak pomimo tych wad grało się w to przyjemnie, choć sama gra nie zawojowała list sprzedaży. W 2017 roku Shinji Mikami powrócił z drugą częścią Evil Within. Tym razem naprawił to, co niezbyt się kleiło w części pierwszej, choć nadal niestety nie jest to tytuł, o którym będziemy wspominać latami. Ponownie wcielamy się w Sebastiana Castellanosa, który 3 lata po incydencie w szpitalu psychiatrycznym Bacon oddał się radosnej dekadencji, topiąc smutki i wspomnienia w alkoholu. W tym stanie odnajduje go dawna partnerka Julie Kidman, która jest zarazem członkiem tajemniczej organizacji Mobius. Sprawa dotyczy zmarłej w pożarze córki Sebastiana, Lily, która jednak przeżyła i jest uwięziona w systemie STEM, który symuluje utopijne miasteczko Union. Mobius traci jednak kontakt z Lily, która jest rdzeniem całego projektu, a miasteczko pogrąża się w chaosie. Sebastian ochoczo wraca do dziwnego świata, by uratować swoją córkę i coś jeszcze. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to zrozumiała, spójna fabuła, którą bez trudu można śledzić. Choć gra jest silnie powiązana z częścią pierwszą, chaos, który tam występował, nie ma wpływu na linię fabularną drugiej części i dobrze. Historia wciąga, posiada parę twistów, choć niezbyt zaskakujących i całkiem nieźle prowadzi wątki. Sebastian Castellanos w końcu jest bohaterem z krwi i kości. Poprzez to, że poznajemy jego przeszłość i związek z córką, staje się bardziej trójwymiarowy. Poznajemy jego emocje, demony z przeszłości. Mocno zyskało to na ekspozycji postaci, która w pierwszej części równie dobrze mogła być klocem drewna. Kolejną dość istotną zmianą jest wprowadzenie mechaniki sandboxowej, choć sandbox w tym wypadku to stwierdzeniem mocno na wyrost. Sebastian trafia do niewielkich mapek, części miasteczka Union, które może swobodnie eksplorować. Początkowo średnio mi temat podszedł i wyrzucając ręce w górę zawodziłem żałośnie, że to kolejny sandbox. Jednak bardzo szybko zacząłem się wkręcać w historię i mechanika okazała się całkiem przemyślana. Mapki posiadają sporo zakamarków, budynków, które można zwiedzać, znajdziek, amunicji, jak i materiałów do craftingu. Po terenie zazwyczaj łazi banda przeciwników, których warto eliminować, aby zebrać je z nich znany z pierwszej części drogocenny zielony żel. Choć tereny, po których się przemieszczamy, do dużych nie należą, samo ich przeczesywanie zajmie dłuższą chwilę. W grze znajdziemy w sumie 4 takie tereny, choć kolejne są już sporo mniejsze od początkowego. Mechanika sandboxa nie wpływa na rozmycie fabuły. Co prawda mamy zadania poboczne, jednak te starają się wyjaśnić więcej odnośnie historii i świata, w którym się znajdujemy. W związku z tym, że mamy dostęp do otwartego świata, gra bardziej stawia nacisk na działania po cichu. Na wyższych poziomach trudności staje się to koniecznością. Przeciwników można kasować nożem, zachodząc ich od tyłu, lub próbować rozwiązań siłowych, jednak tutaj widać, że gra jednak bardziej premiuje działania stealth. Amunicji jest mało i często mamy problem z zawartością magazynka. Wraca co prawda znany z części pierwszej crafting, jednak każda w ten sposób stworzona kula zabiera słony haracz z naszych zasobów. Podobało mi się ciągłe kombinowanie, czy lepiej stworzyć 3 kule do rewolweru, czy 1 do karabinu snajperskiego. Tego typu rozwiązania powodują, że trzeba używać różnego uzbrojenia i dostosowywać się do ich właściwości. Każdą z broni można ulepszać, podobnie jak w części pierwszej. Ulepszenia dotyczą 4 parametrów: szybkości strzelania, czasu przeładowywania, siły ognia i wielkości magazynka. Do ulepszeń służą specjalne części. Niestety za każdy upgrade trzeba słono płacić, więc ponownie trzeba mocno się zastanowić, co jest naprawdę potrzebne. Motyw z zarządzaniem surowcami wypadł doskonale. Nie można mieć wszystkiego od razu i często trzeba kombinować. Oprócz broni, sam Sebastian także może być upgrade'owany i tutaj przy okazji spotkamy starą znajomą z części pierwszej. Podobnie jak z bronią, ciężko jest posiadać wszystko, choć niektóre elementy z drzewka rozwoju wydają się całkowicie zbędne i nieprzydatne.
Sebastian na każdej mapce może znaleźć safe house'y, gdzie może zapisać grę, a także napić się kawy i odzyskać całe zdrowie. Zarządzanie żywotnością bohatera to kolejny ciekawy element, który został zaczerpnięty z części pierwszej. W terenie możemy użyć strzykawek lub apteczek, często jednak trzeba je samemu stworzyć i poświęcić część drogocennych surowców. Stąd warto odwiedzać safe house, aby odnowić energię, jednakże tutaj trzeba pamiętać, że napełnienie ekspresu do kawy trwa dłuższą chwilę. Gra posiada parę misji pobocznych. Nie ma ich dużo, jednak pozwalają one zdobyć lepsze uzbrojenie czy więcej zasobów. Co ciekawe, zadania poboczne są powiązane z fabułą, przez co nie ma się wrażenia, że są oderwane od głównego wątku. Z czasem gra dorzuca coraz potężniejszych przeciwników i o ile początkowo bez problemów można radzić sobie z nożem, zachodząc wrogów od tyłu, to później gra już wymusza wymianę ognia, a co za tym idzie uszczuplenie drogocennej amunicji. Pomiędzy otwartymi mapkami mamy poziomy, które są całkowicie liniowe, popychają one akcje do przodu i pozwalają bardziej zrozumieć historię. Jednak balans pomiędzy nimi a otwartym światem został zachowany i w momencie, gdy zaczynamy się już nudzić popylaniem po fragmencie miasteczka, zazwyczaj okazuje się, że już nie ma nic do zwiedzania i musimy zacząć pchać fabułę do przodu. Jeśli graliście w część pierwszą, zapewne pamiętacie całkiem spektakularne akcje. Ucieczka autokarem przed ogromnym pająkiem po walącym się mieście, czy zwiedzanie wiochy mocno nawiązującej do Resident Evil 4. Niestety, Evil Within 2 widać, że miała sporo mniejszy budżet. Wciskających w fotel akcji nie zobaczymy za wiele. Wszystko jest bardziej kameralne, dziejące się na mniejszych terenach. Szkoda, te wydarzenia napędzały akcje w jedynce i dawały porządnego kopa adrenaliny. Niestety w dwójce ich nie odnajdziemy. Gra również nie zawodzi pod kątem designu przeciwników. Są oni niepokojący i wystarczająco obrzydliwi. Mikami zawsze miał nosa do tworzenia przedziwnych maszkar. Moim faworytem jest stwór zbudowany z białego budyniu. Dodatkowo większość z nich wydaje przedziwne dźwięki, które potęgują uczucie niepokoju. Niestety część z nich została recyklingowana z części pierwszej, co jak mniemam było spowodowane mniejszym budżetem. Devil Within 2 nie zachwyca graficznie. Jest poprawnie, ale do zachwytów jej bardzo daleko. Pierwsza część korzystała z silnika id-Tech 5, który sprawił twórcom sporo problemów, co podkreślali w wywiadach. Tutaj silnik zmodyfikowano, poprawiono oświetlenie, ale i tak całość prezentuje się tak sobie. Na tle innych gier wychodzących w tym samym czasie szału specjalnie nie robi. Zastosowano streamowanie tekstur, które często w cutscenkach nie wyrabia, nawet na PlayStation 4 Pro. I widać, jak dogrywają się na obiektach. Trochę to psuje klimat i wybija z opowiadanej historii. Devil Within 2 to na pewno lepsza gra niż jedynka. Bardziej zrozumiała, bardziej spójna, z zarysowanym w końcu bohaterem. Fani części pierwszej nie powinni się długo zastanawiać. Dostaną to, co lubili, z paroma innowacjami i sandboxową mechaniką. Ci, co nie grali, mogą poczuć się zagubieni, gdyż gra korzysta z niektórych postaci znanych z części pierwszej, a poniekąd też kontynuuje poprzednie wątki. Mocno się obawiam, że to drugie i zarazem ostatnie spotkanie z Sebastianem Castellanosem. Pomimo ulepszenia wielu aspektów produkcji, ta sprzedaje się bardzo kiepsko, zdobywając zaledwie 25% sprzedaży części pierwszej. Po części składam to na karb kiepskiego pomysłu, aby grę wydać w gorącym okresie przedświątecznym, gdy o nasze pieniądze walczą znane i lubiane marki z gigantycznymi budżetami. Wśród nich The Evil Within 2 zginie. A szkoda, bo jest to gra, która zdecydowanie zasługuje na uwagę.